W dzisiejszym filmie zobaczycie nagrania przedstawiające niewyjaśnione zjawiska, które wymykają się logice. Przyjrzymy się spotkaniom z istotami, których nie potrafią wytłumaczyć nawet najwięksi sceptycy. Historia z Alaski z października 2024 roku jest wyjątkowo niepokojąca ze względu na surowe warunki, w jakich została zarejestrowana. Myśliwy przemieszczający się skuterem śnieżnym po bezludnych terenach polegał głównie na świetle reflektorów i instynkcie swoich psów. To właśnie zachowanie psa o imieniu Jake jako pierwsze zasugerowało, że w ciemnościach kryje się coś nienaturalnego. What are you barking at? Holy crap! Holy crap! Did you see that? No? Pies zaczął gwałtownie szczekać i wykazywał silny niepokój, co w przypadku psów pracujących na północy, przyzwyczajonych do obecności dzikich zwierząt, było reakcją nietypową. Gdy mężczyzna skierował światło na lewą stronę szlaku, kamera uchwyciła bardzo wysoką, chudą i ciemną postać o wyraźnie ludzkich proporcjach, która stała całkowicie nieruchomo na skraju lasu. Istota ta nie posiadała żadnych widocznych atrybutów człowieka, takich jak odzież odblaskowa czy sprzęt turystyczny, co w ekstremalnych warunkach Alaski czyni teorię o przypadkowym turyście mało prawdopodobną. Postać zdawała się obserwować przejeżdżającego myśliwego, nie wykonując przy tym żadnego ruchu. Historia myśliwego o imieniu Sergiej jest jedną z najbardziej niepokojących w całym zestawieniu, ponieważ ukazuje całkowity brak lęku u nieznanej istoty, nawet w obliczu broni palnej. Wszystko zaczęło się w głębi rosyjskiej tajgi, gdzie Siergiej posiadał małą chatę, którą regularnie odwiedzał podczas wypraw łowieckich. Mężczyzna uwielbiał kontakt z naturą, ale podczas tej konkretnej wizyty od samego początku towarzyszyło mu dziwne poczucie bycia obserwowanym. Około godziny 1 w nocy wyrwał go ze snu głośny, metaliczny dźwięk dochodzący z zewnątrz, jakby ktoś uderzał w metalowe przedmioty. Gdy tylko myśliwy wyszedł z chaty, aby sprawdzić źródło hałasu, sytuacja szybko zaczęła wymykać się spod kontroli. Z mroku zaczęły dobiegać dziwne, nienaturalne odgłosy przypominające zniekształcone ludzkie nawoływania lub gwizdy. Siergiej, czując narastające zagrożenie, postanowił wycofać się w stronę gęstych zarośli. Ale dźwięki zamiast cichnąć, zaczęły przybliżać się do niego z dużą prędkością. W akcie samoobrony myśliwy oddał kilka strzałów ostrzegawczych ze swojego karabinu w powietrze, licząc na to, że huk wystrzału odstraszy intruza, niezależnie od tego, czy był to człowiek, czy dzikie zwierzę. Ku jego przerażeniu, coś ukryte w ciemnościach zupełnie nie zareagowało na ogień. Zamiast uciekać, istota kontynuowała marsz w jego kierunku, wydając z siebie dźwięki, które Siergiej opisał później jako skrajnie niepokojące i agresywne. Myśliwy spędził resztę nocy ukryty w krzakach, trzymając broń w gotowości i nasłuchując ruchów wokół siebie. Cisza zapadła dopiero nad ranem, co pozwoliło mu na bezpieczny powrót. Do dziś pozostaje zagadką, co tak naprawdę zaatakowało go tej nocy, jeśli był to człowiek,
to jego zachowanie, brak reakcji na strzały i poruszanie się w całkowitej ciemności bez żadnego światła wskazuje na kogoś skrajnie niebezpiecznego lub będącego w nienaturalnym stanie. Jeśli natomiast była to istota nieludzka, to jej odwaga wobec broni palnej stawia ją w rzędzie najbardziej przerażających spotkań w historii rosyjskich lasów. Historia Franka, znanego z kanału Into the Wild, jest o tyle unikalna, że została zarejestrowana bardzo niedawno i dokumentuje stopniowe narastanie poczucia zagrożenia w głębokiej dziczy gór Alberti w Kanadzie. Wszystko zaczęło się od planowanej wędrówki, podczas której Frank miał spotkać się ze swoim przyjacielem w umówionym miejscu. Gdy Frank dotarł w głąb lasu, zamiast przyjaciela, zaczął odnajdywać dziwne, prymitywne struktury wykonane z grubych konarów i gałęzi. Nie przypominały one szałasów budowanych przez survivalowców czy turystów, były masywne, chaotyczne, a ich konstrukcja sugerowała użycie ogromnej siły fizycznej. Kiedy Frank próbował opuścić niebezpieczny teren, sytuacja stała się krytyczna i jego kład nagle zgasł. Mimo gorączkowych prób, maszyna nie chciała odpalić, co uwięziło go w samym sercu terytorium istoty. Hey! Is that you? Atmosfera zagęściła się, gdy Frank zaczął słyszeć wokół siebie dziwne odgłosy. Nie były to typowe dźwięki lasu. Słychać było ciężkie stąpanie, łamanie grubych gałęzi oraz serię nietypowych nawoływań, które Frank opisał jako przerażające i nienaturalne. Frank dostrzegł masywną postać i, czując, że nie ma innego wyjścia, wyciągnął broń i oddał kilka strzałów. Niestety, w ogromnym stresie i przy słabej widoczności, chybił. To tylko rozwścieczyło istotę, która ruszyła na niego. Nagranie urywa się w momencie ataku, a kolejna scena pokazuje przerażający obrót spraw. Frank nie został zabity na miejscu, prawdopodobnie Sasquatch lub inna potężna istota ogłuszył go i zaciągnął do swojego legowiska. Gdy Frank ocknął się w ciemnościach, zdał sobie sprawę, że znajduje się wewnątrz jednej z tych dziwnych struktur z gałęzi. Był ranny i oszołomiony, ale instynkt przetrwania wziął górę. Podczas próby cichego wycofywania się z legowiska, Frank musiał przejść przez miejsce, które wyglądało jak cmentarzysko lub spiżarnia. Wokół niego piętrzyły się rozczłonkowane szczątki zwierząt, martwe jelenie i inne leśne stworzenia w różnym stanie rozkładu. Fragmenty kości, stosy kości sugerujące, że istota poluje tam od bardzo dawna i jest niezwykle skutecznym drapieżnikiem. Frank wykorzystał moment, w którym istota na chwilę oddaliła się od legowiska, prawdopodobnie będąc przekonaną, że jej ofiara jest wciąż nieprzytomna. Każdy jego ruch był obarczony ryzykiem, musiał poruszać się bezszelestnie. Frank miał niewiarygodne szczęście, wychodząc z tego cało. To wydarzenie kompletnie go zmieniło, z pewnego siebie podróżnika stał się człowiekiem, który na własnej skórze doświadczył, że w głębi kanadyjskich lasów żyje coś, co traktuje ludzi jak zwierzynę łowną.
Nagranie z 10 listopada 2025 roku to jeden z najbardziej dynamicznych momentów filmu, pokazujący nagłą zmianę ról między myśliwym a drapieżnikiem. Scan of the forest. I'm gonna try my best to see if I can see anything in the distance, but if there's anything you can see, let me know. Do a quick scan of the forest. I'm gonna try my best to see. What the heck was that? What the heck was that? Myśliwy wpadł w panikę i zaczął uciekać, i wskazuje na spotkanie z agresywną kryptydą. Historia ta dotyczy zdjęcia z fotopułapki, które stało się internetową sensacją ze względu na niezwykle detaliczne i niepokojące cechy zarejestrowanej postaci. Urządzenie, które zazwyczaj służy do monitorowania populacji zwierzyny leśnej, tym razem uchwyciło coś, co wymyka się standardowym klasyfikacjom zoologicznym. Ta historia wydarzyła się, gdy doświadczony myśliwy, przebywając na ambonie, zauważył nienaturalne zachowanie zwierzyny. Jelenie, które zazwyczaj spokojnie żerowały, nagle stały się skrajnie czujne i w popłochu opuściły polanę, mimo że mężczyzna zachowywał absolutną ciszę i znajdował się pod wiatr. Chwilę później las wypełnił się serią niskich, buczących i rytmicznych dźwięków, które nie przypominały żadnego znanego zwierzęcia ani odgłosów maszyn. To hear this, I'm going to turn the camera around so you can hear a little better. Just a minute. Like I said, I'm quite a long... Myśliwy powiązał to zjawisko z pobliskim Kamieniem Darów, Gifton Rock, specyficzną formacją skalną, na której on i inni lokalni mieszkańcy zostawiali jedzenie lub przedmioty, wierząc, że w okolicy bytuje coś inteligentnego. Według jego relacji, zostawione dary często znikały w niewyjaśnionych okolicznościach, a w zamian pojawiały się inne drobiazgi, jak specyficznie ułożone kamyki czy pióra. Sugerował on, że zarejestrowane dźwięki mogły być formą komunikacji lub sygnałem ostrzegawczym wydawanym przez Sasquatcha, które w ten sposób zaznaczały swoją obecność i przepędzały konkurencję do pożywienia. Całe zajście wywołało u mężczyzny tak silny niepokój, że mimo wieloletniego doświadczenia w głuszy, zdecydował się przerwać polowanie i wycofać z tego rejonu. Historia ta wydarzyła się w noc Halloween, co samo w sobie nadawało wyprawie youtubera z kanału Adventures mroczny klimat. Mężczyzna zaparkował swoje auto blisko lasu, jak to było możliwe, i udał się pieszo w głąb gęstwiny, mijając po drodze stary kościół oraz przylegający do niego cmentarz. Atmosfera była gęsta od samego początku, ale prawdziwy niepokój zaczął się, gdy mężczyzna rozbił krótki postój, by przygotować kawę. W trakcie nagrywania procesu parzenia napoju, youtuber nie zauważył niczego niepokojącego, jednak widzowie po fakcie dostrzegli na materiale rozmazany, biały kształt, który szybko przemieścił się w tle, za plecami mężczyzny. Dodatkowo w pobliżu kamery zaczęły pojawiać się jasne kule światła, znane jako orby, które poruszały się w nienaturalny sposób. Zaintrygowany dziwnymi odgłosami dobiegającymi z mroku, youtuber zaczął skanować las latarką. Come up to that bit where the light was just shining. What? He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Where the hell? W pewnym momencie światło wydobyło z ciemności coś przerażającego. Nienaturalnie nieruchomą, ciemną sylwetkę stojącą między drzewami. Najbardziej mrożącym krew w żyłach momentem był ułamek sekundy, w którym postać, dotychczas zwrócona bokiem, powoli odwróciła głowę i spojrzała bezpośrednio w stronę światła i kamery. There's no one there. I swear. There was. I think I'm gonna go this way, to be honest with you. The hell? Po opublikowaniu filmu w sekcji komentarzy wybuchła burzliwa debata. Część widzów była przekonana, że to żartowniś lub manekin ustawiony celowo na Halloween, jednak autor nagrania stanowczo temu zaprzeczał. Twierdził, że czuł bijącą od tej postaci żywą, wrogą obecność i widział błysk w oczach, co wykluczało martwy przedmiot. Doświadczenie to było dla niego na tyle traumatyczne, że zadeklarował, iż nigdy więcej nie postawi stopy w tym konkretnym lesie. To już wszystkie historie na dziś. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych mrocznych zestawień.
Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że chcecie więcej takich treści. I koniecznie kliknijcie dzwoneczek, tylko wtedy będziecie mieć powiadomienie o nowym filmie. Dzięki, że oglądaliście do końca i do następnego odcinka. Do zobaczenia.